Muszę się obudzić, bo jeszcze jestem taki niedobudzony. To było nieziemskie. Spakuję się i przede mną ostre zejście w dół. 3 godziny szedłem 4 km. No takie realia tego szlaku. Zaprosił mnie na herbatę. Na herbacie się nie skończyło. Dzięki temu jest przygoda. Teraz gotują tam dla mnie kolację. Na dnie wąwozu było po prostu wow. To był naprawdę wspaniały czas. Ale warto było, bo było pięknie. Było naprawdę pięknie. Witam w kolejnym dniu wędrówki. Ja już po śniadaniu, wyspany, spakowany, gotowy do dalszej wędrówki. Jeszcze tutaj z właścicielem dopijamy kawę, no, a on teraz tutaj działa przy swoim nowo budowanym domu. Także no, dzień już czas naprawdę rozpocząć. No, wczoraj żeśmy spędzili bardzo wspaniały czas. Dużo rozmawialiśmy, co prawda używaliśmy Google Translatora, ale jakoś to nam szło, więc wiele rzeczy mogłem się dowiedzieć. To był naprawdę wspaniały czas, a mój gospodarz naprawdę jest cudownym człowiekiem. Jestem mu niezwykle wdzięczny. Mimo tego, że tam były skromne warunki, to czułem się ugoszczony po królewsku, także no niesamowita jest ta podróż. Aż żal tutaj stąd odchodzić, opuszczać tego człowieka. No ale droga przede mną jeszcze długa, więc zakładam plecak i ruszam dalej. Good luck, Tariq. Goodbye. Inshallah we meet again. I am here. Okay. بعد 10 سنين 10,000 أنا هي. Okay. شكرا. Goodbye.
Niesamowicie przyjemnie się dzisiaj wędruje. W aplikacji jest informacja, że dzisiejszy odcinek jest trudny. No, w moim odczuciu kompletnie nie ma tutaj trudności, a dla odmiany wczorajszy był opisany jako łatwy, no a był dużo trudniejszy niż dzisiejszy, więc no takie realia tego szlaku. Po prostu mam wrażenie czasem, że ten szlak został wyznaczony tak na szybko, niedokończone są tutaj pewne rzeczy, no ale może to i lepiej, bo dzięki temu jest przygoda. Trzeba sobie bardziej radzić, no a dzięki temu spotykają mnie takie ciekawe sytuacje. Dzisiaj praktycznie od samego rana większość to asfalt i było też miasto, więc zaopatrzyłem się w falafele. Nie ma dzisiaj problemu z wodą, z jedzeniem, z ludźmi, którzy często pytają mnie, skąd jestem, gdzie idę, więc no nie nudzę się, nie czuję się dzisiaj sam. Naprawdę jest przepięknie, pogoda też dopisuje, jest około 24 stopnie, jest taki przyjemny wiatr, więc odczucia gorąca dzisiaj kompletnie nie ma. No ja się trochę teraz zdyszałem, bo jest podejście, nie powinienem nagrywać, kiedy idę pod górę, bo dyszę. A kondycyjnie daję radę, nie ma tutaj problemu, także idę dalej. Jestem za połową dzisiejszego odcinka, także jeszcze trochę marszu przede mną.
udało mi się rzutem na taśmę jeszcze przed zachodem słońca dotrzeć do tej opuszczonej wsi. Jest tutaj centrum turystyczne, ale wszystko jest pozamykane. Natomiast jest toaleta, prąd jeszcze nie wiem, więc urządzę się tutaj, spędzę noc, a jutro powędruję dalej, więc tutaj jest jakiś dom jeszcze, w razie czego to będę mógł iść tam po wodę. No a po drodze wędrowało się dalej bardzo fajnie, z małym wyjątkiem, bo kiedy wyszedłem z miasta, szlak wyrysowany był taką jakąś szutrową drogą, natomiast nie można było do niej zejść, więc musiałem naprawdę kluczyć ze 2-3 km, znowu musiałem nadrobić. No ale w mieście zjadłem sobie kolejnego falafela, także jestem najedzony, mam zapas wody, w razie czego tutaj w toalecie też można się zaopatrzyć. No i tyle, no za momencik rozbijam tutaj namiot, albo może nawet bez namiotu, dzisiaj będę spał, zobaczę. No i tak się kończy dzisiejszy dzień, jak zwykle udany, także bardzo dziękuję za kolejny wspólny dzień wędrówki i do zobaczenia jutro. Dzień dobry. Czas wstawać. O, noc upłynęła bardzo spokojnie. Cieplutko było. Tutaj ten murek mnie osłaniał od wiatru, więc było naprawdę fajnie. Tutaj po mojej lewej stronie, tam na szczycie gór, były światła wsi i miast, bardzo ładny widok, a nade mną tutaj przez ten daszek było widać piękne gwiazdy, także fajnie mi się zasypiało, a później jak zasnąłem, to spałem tak mocno, że naprawdę pospałem dzisiaj. I to dobrze, bo odpoczynek jest bardzo ważny. No a teraz spakuję się i przede mną ostre zejście w dół. Teoretycznie dzisiaj odcinek jest krótszy, ale tutaj to zejście podobno będzie hardkorowe, bo znowu prawdopodobnie nie będzie ścieżki, ale damy radę. Zobaczymy, jak ten szlak mnie poprowadzi. Po drodze będzie sklep, to znaczy będzie jakieś tam miasteczko, znowu trzeba będzie odbić ze szlaku, ale nie muszę się spieszyć. Kolejny piękny dzień przede mną. Muszę się obudzić, bo jeszcze jestem taki niedobudzony, ale zwijam się i ruszam na szlak.
To było nieziemskie. 3 godziny szedłem 4 km. Tam w dół no było naprawdę trudno, a później wejście do tego wąwozu
No, wydawało się, że tam po prostu nie da się wejść, ale taką stromizną po śladach kóz i owiec udało mi się. Na dnie wąwozu było po prostu wow. Było tam przepięknie. Posiedziałem tam trochę, bo mi szkoda było tak po prostu wejść i wyjść. No naprawdę. No te widoki dzisiaj warto było się troszeczkę potrudzić. Pojeździć na żwirze w dół. No było, ale muchy się znowu pojawiły. A teraz przede mną już asfalt i jakieś 2-3 km do miasta. Znowu będę musiał zboczyć ze szlaku, czyli znowu nadprogramowo będę dzisiaj dreptał. No ale nic, no trzeba uzupełnić wodę, bo całą już prawie wypiłem. Coś zjeść, no i dalej będę ruszał w kierunku Dany. هيك طلبت صداقتك انا صح؟ مزبوط؟ اسمك؟ اسمي دارك. طارق. دارك. طارق أنت؟ انا محمد. محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. قول اللهم صل على سيدنا محمد. لما واحد يقول لك محمد قول اللهم صل على سيدنا محمد. No to ja jestem już dzisiaj na noclegu. Nie doszedłem do Dany, ale to dlatego, że gdy wyszedłem z wąwozu i wszedłem na asfalt, dosłownie w pierwszym domu po drodze spędziłem dosyć dużo czasu, bo człowiek, który tam mieszkał, Mohammed, zaprosił mnie na herbatę. Na herbacie się nie skończyło, bo zjadłem z nim też obiad. Później była druga herbata, rozmowy. No i w efekcie okazało się, że jego brat chyba, albo kuzyn, nie wiem, już dokładnie nie jestem pewny, ma tutaj przed Daną jakieś 3 km kamp. No więc dostałem bardzo dobrą cenę. Teraz gotują tam dla mnie kolację. No i zanocuję tutaj. Jestem co prawda poza szlakiem, bo musiałem odejść, więc do Dany tak naprawdę w linii prostej może jest i 3 km czy 4, ale będę musiał wrócić jutro gdzieś tam około 6 na szlak, więc no ale nieważne. Mam okazję naprawdę w fajnym miejscu
spędzić noc. Teraz trzeba się ogarnąć, bo upocony jestem dzisiaj. Było ciepło, było gorąco dzisiaj, szczególnie właśnie jak piłowałem pod górę, później jak wyszedłem z wadi. I odczucie gorąca było dzisiaj takie dosyć mocno odczuwalne. Natomiast wczoraj było dużo chłodniej. Także no, dzień znowu cudowny, spotkania z ludźmi po drodze, jeszcze w tym jedynym mieście po drodze w zasadzie też bardzo dużo ludzi mnie zaczepiało. Jeden chłopak nawet poprosił mnie, żebym poczekał i dosłownie po 2 minutach przyniósł mi całą reklamówkę różnych rzeczy. Tam była woda, jakiś sok, jakieś batony. No, taka serdeczność po drodze mnie spotyka. W sklepie też wcześniej byłem, rozmawiałem z ludźmi, także bardzo ciepło mnie przyjmują, są ciekawi. No, niesamowity ten dzień, chociaż wiele nie przeszedłem, bo jakieś 25 km, to jestem zadowolony, bo początek dnia był naprawdę trudny, ale warto było, bo było pięknie, było naprawdę pięknie. Dobra, żegnam się, a teraz jeszcze pokażę Ci, jak ten kamp wygląda. Także kilka ujęć tutaj z tego miejsca i widzimy się jutro, chyba że jeszcze coś się będzie tutaj działo, no to oczywiście włączę kamerę. Także dzięki za kolejny wspólny dzień. Hej! Trzeba uważać, czego się pragnie, o czym się marzy, bo tutaj się to wszystko bardzo szybko spełnia. Te góry nabrały zupełnie innego charakteru. Dotarłem do wsi Dana, patrzyłem na wąwóz i bezkres, który rozpościera się za wąwozem. I tak sobie pomyślałem, zamarzyłem. Mówię, fajnie by było zanocować w namiocie z rodziną beduińską, a samemu absolutnie nie pozwolili mi iść. Na zewnątrz pada, pierwszy dzień w Jordanii z deszczem. Będzie okazja zobaczyć, jak Beduini żyją, a naprawdę żyją skromnie. Przede mną jakieś 80 km, teraz bez wsi, miast, bez sklepów. Wodę będzie trzeba pewnie